Cześć, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Widzimy się po spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern wygrał 2-0 z Paris Saint-Germain i Bawarczycy zameldowali się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Na nic miliardy właściwie PSG, bo kolejna przygoda z kolejnym trenerem ekipy z Paryża kończy się fiaskiem. Po kolei, przede wszystkim widzieliśmy dwa bardzo dobre spotkania Bayernu. Mówię tu o tym meczu przed kilkoma tygodniami w stolicy Francji, zarówno jak i dzisiaj w Monachium. Przede wszystkim Bayern świetnie zorganizowany z tyłu, bo to trzeba pochwalić i trzeba podkreślić. Świetna organizacja gry, bardzo dobrze, jeśli mówimy o scalanie tutaj tych przestrzeni. PSG nie mogło i właściwie nie miało prawa się rozpędzić. Kilka indywidualnych prób Kyliana Mbappé w pierwszej połowie i to by było na tyle. Leo Messi jakby nieobecny, przychodzi obok meczu, natomiast to jest gdzieś tam częsty obrazek, że Argentyńczyk czasami wydaje się być nieaktywny, gdzieś tam chodzi dookoła tego wszystkiego, ale raz na jakiś czas nagle się włącza i popisuje jakimś fantastycznym zagraniem. Dzisiaj tego nie było. Dzisiaj absolutnie PSG wyłączone ze wszelkich swoich atutów. Tak samo pozbawione jakiegoś impulsu z ławki, tak mi się wydaje, bo w tej drugiej połowie spokojnie Christophe Galtier mógł spróbować gdzieś ożywić tą machinę, natomiast wbrew pozorom, jakkolwiek irracjonalnie to brzmi, kadra PSG na to nie pozwalała. Mam wrażenie, że Bayern absolutnie na każdym froncie był drużyną lepszą, drużyną inteligentniejszą, bardziej doświadczoną, która potrafiła zarządzać tak ważnym spotkaniem. Natomiast zacznijmy od bramek. Pierwsza, po stracie Marco Verrattiego, gdzieś tam na granicy faul, oczywiście Włoch w iście włoskim stylu starał się przekonać sędziego, że był tam rzecz jasna faul. Natomiast odbiór piłki okazało się, że czysty. Strzał w wykonaniu Choupo-Motinga, czyli ten znakomity, wydawałoby się, zmiennik Roberta Lewandowskiego, który sam stał się nie chcę powiedzieć tak ważną postacią w Monachium jak Lewy, natomiast jego następcą strzelił bramkę na 1-0. Później cały czas, wbrew pozorom, mamy atak Bayernu. Gospodarze cały czas napierali, mimo tego, że gdzieś tam wynik był bezpieczny. No i na 2-0 strzelił zmiennik Gnabry. PSG, mimo tego, że zdobyło kilka bramek, wszystkie oczywiście ze spalonych, to było jakąś tam drużyną, która gdzieś tam, mam wrażenie, nie potrafiła zagrozić realnie piłkarzom Bayernu. To znaczy zgadzało się rozgrywanie piłki do tej końcowej fazy ataku. Piłka dobrze przychodziła, natomiast Bayern cały czas był dobrze zorganizowany z tyłu. Raz próbował Sergio Ramos po stałym fragmencie gry, główka Hiszpana obroniona, natomiast poza jedną dość poważną wtopą bramkarza Bayernu Jana Zommera, który gdzieś tam wszedł niepotrzebnie w rozgrywanie akcji i skończyłoby się to bardzo groźnie dla Bayernu, gdyby nie Matthias de Ligt, to realnie Paryżanie nie zagrozili. Czyli mamy tak, Chelsea, która awansowała do ćwierćfinału, a także Benfica, obok tego jest Bayern Monachium, a także włoski AC Milan. 4 ekipy, które zameldowały się w ćwierćfinale Champions League. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Kolejne spotkanie za tydzień, także zacieramy ręce i czekamy. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.